Cześć moi drodzy, dzisiaj zabieram Was na krótką wycieczkę po Santo Domingo, a dokładniej po Santo Domingo Wschodnim. Pokażę Wam, jak wygląda tutaj lokalne życie. Na początek musicie zobaczyć ten ogrom śmieci, który tutaj leży już od co najmniej 4-5 dni. W piątek zeszły, czyli 6, było święto Trzech Króli, które tutaj jest obchodzone dość hucznie. Dlatego śmieci nie zostały posprzątane. Następnie był weekend i dalej nikt się nie zainteresował śmieciami. Minął już weekend, minęły wolne dni, śmieci dalej leżą. Jesteśmy w dzielnicy, która powiedziałabym, że jest dość lokalna. Nazywa się ona Villa Faro. W tym miejscu znajdziecie mnóstwo colmado. Jedno z nich jest właśnie tutaj. Prawda jest taka, że takie colmado są co kawałek. Jest ich tutaj naprawdę mnóstwo. Co do kwestii przechodzenia tutaj przez jezdnię, jeśli nie ma świateł, to panuje zasada, pieszy niech lepiej nie wchodzi na drogę, jeżeli nie jest w 100% pewien, że da radę przejść bezpiecznie. Piesi wiedzą, że z samochodami nie mają tutaj żadnych szans. Idziemy teraz do lokalnej piekarni, zobaczymy, czy uda się kupić jakiś chlebek albo bułki, więc też Wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj, jak widzicie, są też straganiki z jedzonkiem, z owocami, słynne jedzenie pica pollo, które jest bardzo tanie, bo ceny zaczynają się już od około 120 peso, a tu jest nasza piekarnia. Teraz tam wejdziemy i zobaczymy. Buenas. ¿Me puede decir qué es este pastel? Este al lado de... este. Esto es piso de guayaba y de piña. Pues dos, por favor. ¿Cuánto debo? 50. Que pasa buen día. Hasta luego. Możecie teraz zobaczyć, jak wyglądają tutaj przeciętne samochody, które można spotkać na drogach w Santo Domingo. Brak lusterek, brak zderzaków, brak szyb. To jest nic nadzwyczajnego tutaj. Tutaj przed Wami właśnie taksóweczka dominikańska, prawdziwa. Tutaj kolejny przedstawiciel samochodu typowego w Santo Domingo. Mimo że to jest miasto, to jest tutaj mnóstwo zwierząt, jest tu pełno kurek, co rano nas budzą rano, tutaj nawet perliczki. Nie chcę ich za bardzo wystraszyć. Chowany kiciuś z cudownymi oczkami. Santo Domingo jest pełne kontrastów, a przykład już Wam pokazuję. Właśnie widzimy Mustanga GT, jest Mustang. Dlatego widzicie, są tu samochody, które normalnie nie zostałyby dopuszczone do ruchu drogowego i z drugiej strony widzicie takie samochody jak tutaj Mustangi, Ferrari, Maserati. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Kolejny przykład latynoamerykańskiego zamysłu. Kable są dosłownie wszędzie, jest ich mnóstwo. A co najgorsze, to bardzo często zwisają ze słupów albo leżą na drodze. Tak więc widzicie, nie jest to takie proste przejść przez jezdnię. Tutaj widzę jakiś przydomowy sklepik.
Wygląda jak nasze second handy. Jakaś pani ze sklepu właśnie nas zawołała. Zobaczymy, co od nas będzie chciała. Czy mamy przyjść na zakupy, czy zareklamować jej sklep. Buenas. ¿Cómo está? ¿Por qué ustedes graban? Yo tengo un blog y quería también mostrar a nuestros padres en Polonia cómo viven aquí en República Dominicana. Sí, porque es muy lejos y es muy interesante porque es totalmente diferente de nuestro país. Sí. ¿Ustedes tienen aquí una tienda de ropa? ¿Sí? Oh, de Polonia. Sí. Sí, está lejos. ¿Y desde cuándo ustedes tienen aquí esta tienda? Hace un tiempecito. 12 años, oh, es bastante mucho. ¿Y cómo se va aquí el negocio? ¿Bien? Muchísimas gracias. Que pasa buen día. Takich miejsc tutaj jest mnóstwo. Po części wygląda to trochę jak taka wyprzedaż garażowa. Jednak tutaj jest to na porządku dziennym, ponieważ każdy próbuje zarobić dodatkowe pieniądze jak tylko może. Przejdźmy do ciekawostek. Widzieliście ruch drogowy w Santo Domingo, więc teraz mogę Wam powiedzieć, jak to się odbywa wszystko. Mimo że samochody tutaj raczej wyposażone są w kierunkowskazy, to kierowcy z rzadka je używają i częściej używają po prostu do komunikowania kierunku skręcania swoich rąk. Więc wyobraźcie sobie, że jedzie przed Wami pan, zamiast włączyć kierunkowskaz, wystawia rękę na przykład w lewo. Skręcam, uważaj. Kolejną rzeczą dotyczącą ruchu drogowego, która niestety nie jest chwalebna, jest fakt, że Dominikańczycy bardzo często jeżdżą pod wpływem alkoholu i to nie jest tak, że jeżdżą po jednym piwku, po dwóch, tylko jeżdżą naprawdę pod wpływem sporej ilości alkoholu. Jest to na porządku dziennym, że osoba idzie sobie do Colmado, idzie do baru, czy po prostu pije ze swoimi znajomymi w domu, a później jedzie samochodem. Jest to głównie spowodowane tym, że w Dominikanie nie przeprowadzają rutynowych kontroli na obecność alkoholu. Dlatego jeżeli zostaniecie złapani na drodze, nikt Was nie będzie przy rutynowej kontroli prosił o to, żebyście dmuchnęli w alkomat. Alkomaty oczywiście policjanci używają, jednak są to skrajne sytuacje i najczęściej wykorzystują je, kiedy już stanie się coś naprawdę poważnego. Jeszcze w kwestii bezpieczeństwa na drogach należy wspomnieć o tym, że niestety policja w Dominikanie przyjmuje łapówki. Jest to spowodowane tym, że niestety nie zarabiają oni dużo. Rząd Dominikany stara się z tym walczyć. W ostatnim roku podniesiono pensje policjantów, jednak jak możecie się domyślić, nie podniesiono ich na tyle mocno, żeby pobieranie łapówek stało się dla nich niezyskowne. I jak to wygląda w rzeczywistości? Miałam już kilka sytuacji na drodze, kiedy jechałam samochodem. Zostałam zatrzymana przez policję. 2 razy była to zwykła rutynowa kontrola i kiedy zaczęłam mówić do policjantów po hiszpańsku, uznali, że nie będą ode mnie nic chcieli. Pokazałam im wszystkie dokumenty i mnie puścili. Problem polega na tym, że im człowiek jest tutaj jaśniejszej karnacji, tym większe prawdopodobieństwo, że ludzie będą chcieli od niego pieniędzy za coś, za co nie powinni płacić. I to nie jest tylko kwestia policji, tak działa tutaj po prostu wszystko. Nieważne, czy idzie się do sklepu, bo chce się na przykład kupić jakąś część do samochodu, czy chce się kupić piwo w Colmado, czy chce się kupić choćby kokosa od pana na straganie, to niestety zawsze jest cena dla gringo i cena dla lokalsów. Przykład z dzisiaj. Niestety kilka dni temu ukradziono z naszego samochodu lusterka. Dla złodziei okazał się to łakomy kąsek. W tym mieście nie da się jeździć bez lusterek, dlatego postanowiłam pojechać, kupić jakiekolwiek lusterka. Pojechałam do jednego z miejsc, które mi polecono i na miejscu okazało się, że cena zaczęła się od 18,5 tysiąca peso dominikańskich. Powiedziałam panu, że to jest za dużo, bo chciałam samo, wiecie, szkiełka. To pan magicznym sposobem zjechał do ceny 5,5 tysiąca.
Sprawdzałam wcześniej oczywiście ceny, jak to wygląda na rynku europejskim, amerykańskim i jak się okazało, to dalej była cena zbyt wysoka. W końcu pan zjechał z ceną aż do 1000 peso, więc widzicie, jaka jest ogromna różnica. Jeżeli się nie targujecie, to zapłacicie cenę wyjściową. Jeżeli taka osoba widzi, że nie jesteście zainteresowani czymś, co kosztuje tak dużo, to wtedy zjeżdża nagle do magicznej ceny kilkanaście razy niższej. Skończyło się na tym, że pojechaliśmy do zwykłego sklepiku, w którym robią szkło i tam za 2 takie lusterka plus przyklejenie zapłaciliśmy 400 peso. Rzućcie okiem, jak w Dominikanie robi się lusterka do samochodów. Na każdym rogu w Dominikanie albo zobaczycie bankę czy lotekę, w której możecie zaryzykować wasze pieniądze, może wygracie. Takie loteki to są odpowiedniki naszego lotto na przykład i innych loterii. Z drugiej strony możecie też znaleźć mnóstwo sklepików takich lokalnych, takich delikatesów. Jak na przykład tutaj. Jest po godzinie 14, dlatego ludzie raczej są schowani przed słońcem. A druga rzecz, mają oczywiście siestę, ale musicie wiedzieć, że w Dominikanie każdy dzień może być imprezą. Każdy dzień znajdzie się okazja do zabalowania, do wypicia alkoholu ze znajomymi. Nieważne, czy jest to kwestia, że umarła komuś teściowa, że dostał pracę, że urodziło się mu dziecko, że stracił pracę. Wszystko to jest fantastyczną okazją do tego, żeby się spotkać i napić się alkoholu. Dominikańczycy częściej wybierają rum. Jest to podyktowane faktem, że kupujecie sobie butelkę, która ma 500-750 ml. Jeżeli zrzucicie się na nią ze swoimi znajomymi, wyjdzie Wam taniej upić się, niż kupować piwka, które kosztują w Colmado od około 120 peso. Kolejna ciekawa rzecz o Dominikanie. Codziennie rano i troszkę później wychodzą na ulicę sprzedawcy, którzy niosą ze sobą cały swój asortyment. Chodzą i sprzedają na przykład awokado, banany, ananasy. Mimo że Dominikańczycy nie mają zbyt wielu pieniędzy, to na każdym kroku znajdziecie salon urody, salon beauty, bo każda Dominikanka chce prezentować się jak najlepiej. Wydają na to naprawdę sporo pieniędzy, żeby wyglądać super. Centra medyczne w Dominikanie są, nie musicie się o to martwić. Co do jakości takich usług, to jest ona uzależniona od tego, z jakiej kliniki korzystacie. Czy jest to miejsce takie jak to tutaj, czyli bardzo lokalne, czy jest to jakaś klinika, która jest prowadzona przez lekarzy ze Stanów Zjednoczonych. Cena usługi medycznej, takiej podstawowej, potrafi się różnić między takimi miejscami o kilkaset dolarów. Pierwszy raz próbowałam w Dominikanie załatwić sobie certyfikat medyczny, który jest potrzebny do przedłużenia wizy turystycznej o 90 dni. Udałam się do jednej z klinik w Punta Canie i niestety dowiedziałam się, że sama wizyta bez certyfikatu kosztuje tam $300 za osobę. W Dominikanie po ulicach oprócz kotków biegają psy. O tej porze tych psów nie jest za dużo, bo jest za ciepło. Jednak jak wyjrzy się przez okno w nocy, to można zobaczyć, jakie sfory psów tutaj biegają. Jak słyszycie, zbliżamy się do Colmado. Buenas. Por favor, dos presidentes. A teraz zobaczcie, jak wygląda lokalne Colmado od środka. ¿Por qué usan estas papeles, bolsas de papel? Para que te conserves. Conserva. Ah, ok, porque yo creía que es por la policía, que no se puede beber en las calles o algo así. No, es para que se conserve. Ok. 360. 360.
¿Me puede decir cómo se va aquí el negocio? ¿Cómo? ¿Cómo se va su negocio? Este colmado. ¿Cómo? ¿Para tú llamar? ¿Por teléfono? Ah, ¿Cómo no, te va? no. ¿Cómo te Ah. va? Sí, Regular, regular. sí. ¿Está bien, sí? más o ¿Tiene muchos clientes? Sí. Ok. ¿Y qué son productos normales que la gente compra aquí? Por ejemplo, cerveza. Cerveza, romo, arroz, Ah, aceite, Claro. chuleta, longaniza. Ok. Porque los dominicanos hacen las compras en colmados y también en supermercados, ¿sí? Se va faltando cosas en la casa i entonces lo piden al colmado. Lo entiendo perfektamente. Więc zostaliśmy zaproszeni, żeby sobie odpocząć, usiąść chwilkę w colmado. Więc pijemy piwko na zdrowie. ¿Y desde cuándo usted tiene aquí el colmado? No, este colmado viejo, yo no tengo mucho. Pan puszcza właśnie lokalną muzykę. ¿Hay muchas turistas aquí en Santo Domingo Este o no? Właśnie nam pan powiedział bardzo dobry żart. Zapytałam się, czy kobiety w Dominikanie też dużo piją. Pan się zaśmiał, a później powiedział, że ze względu na to, że dużo piją, mają po prostu spore boczki i duże biodra. ¿Cómo se cambia Dominicana durante los años? Por ejemplo, ¿cómo fue en los años 90 y cómo es ahora? En los años 90 era mejor. Yo sé que, por ejemplo, en Las Terrenas no había electricidad hasta los años 90. Aquí en Santo Domingo también, ¿no? Aquí es que se hacen los cheques. Ah, ok, no, porque es la capital. Sí. Patrzcie, ile tu jest śmieci. Coś niebywałego. Buenas. ¿Cuánto cuesta un jugo de caña? 25, por favor, uno. Ah, porque es la caña solamente, no hay jugo. Okej. Kupiliśmy trochę trzciny cukrowej dominikańskiej. Kosztowała ona za takie 3 bardzo sporej wielkości patyczki 25 peso. I zawsze fajnie jest wspomóc lokalny biznes. W tym miejscu możecie zobaczyć, jak wygląda droga. Jest tu ogromna dziura i jak ich wiele w Dominikanie, w takich lokalizacjach mniej uczęszczanych przez turystów. Po prostu droga jest, asfalt jest wylewany z jednej i z drugiej strony i nie jest on łączony w żaden dobry sposób. Jest po prostu dziura, która się z każdą chwilą powiększa bardziej i bardziej. Jeśli się nie posiada samochodu z wysokim zawieszeniem, to nic trudnego jest tutaj uderzyć zderzakiem z przodu, z tyłu. A tu zobaczcie, jaka piękna palma rośnie. Jest ogromna. I ma bardzo ciekawe ułożenie liści. Z tego co widzę, jest jakaś bardziej zadbana dzielnica. Jest bardzo dużo takich jednorodzinnych domków w takim kolonialnym stylu.
Mam nadzieję, że uda mi się ponagrywać to, co na dzisiaj zaplanowałam. W najgorszym wypadku zamówimy Ubera, bo w Santo Domingo można bez problemu zamówić przejazd. Niestety Uber nie działa w każdym mieście w Dominikanie. Uber jest w Punta Canie, w Santo Domingo, w La Vedze i w Santiago. Nie wiem jak Wam, ale mi bardzo podobają się tego typu budynki i w Santo Domingo można zobaczyć bardzo dużą różnorodność budynków. Na centrum Santo Domingo znajdziecie bardzo dużo wieżowców i budynków już takich bardzo nowoczesnych. W tych starszych częściach jest bardzo dużo budynków właśnie w stylu kolonialnym. Szybki przerywnik, moi drodzy. Zatrzymałam się w La Julia, czyli jednej z bogatszych dzielnic Santo Domingo. I teraz zobaczymy taką sporą przepaść pomiędzy domami, pomiędzy Santo Domingo Este a właśnie La Julią. Tutaj możecie zobaczyć właśnie ogromną bramę i płot, za której nic nie widać, ale możemy domyślać się, co tam jest za tą bramą. Po tej stronie takie bardziej szeregowe zabudowania, ale jak widzicie już bardziej nowoczesne i bardzo zadbane. Patrzcie, moi drodzy, na tą ogromną posiadłość. Jest po prostu piękna. Nagrywam dla Was tutaj ładny dom, piękną posiadłość i nagle przyszedł do mnie pan policjant i powiedział, że nie mogę nagrywać, bo to jest dom kogoś ważnego z polityki. No i przyjechał tutaj też pan taki lokalny na motorze i zobaczył, że się pytamy, o co chodzi z tym domem. Okazuje się, że to jest po prostu dom jakiejś bardzo bogatej osoby. No i nie możemy go nagrywać, jest pilnowany przez policję, bo kogoś na to po prostu stać. Jak tak sobie spacerujemy tutaj, po tej dzielnicy i nie tylko po tej dzielnicy, w Dominikanie spacerowanie nie jest zbyt popularne. Większość osób tutaj przemieszcza się samochodami albo jeździ motocyklami. Wynika to po części z tego, że jest bardzo ciepło, więc ci, co mogą, to unikają słońca. Druga rzecz jest taka, że po prostu im się nie chce. Wolą stracić ten czas w samochodzie, a mówię stracić, bo często jest tak, że macie do przejechania na przykład 1,5 kilometra i przejechanie go samochodem zajmuje dużo więcej czasu niż zajęłoby to przejście na nogach. Wynika to z tego, że w Santo Domingo są ogromne korki. Kolejny autobusik kursujący na konkretnej trasie, tak zwany guagua. Chociaż prawda jest taka, że Dominikańczycy na samochody osobowe nawet mówią guagua, więc guagua to może być wszystko i to zależy od kontekstu. Buenas tardes. ¿Con qué son estas empanadas? Eso de yuca, mi amor. ¿Cuánto cuesta? 40 pesos, señor, por eso. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Więc mamy empanadę. Powinna być z juką, czyli tutejszym takim warzywem. Jest bardzo gorąca, pan świeżo wyjął z tłuszczu. Pierwszy gryz za mną. I powiem Wam, że to ciasto bardzo mi przypomina placki ziemniaczane. Ale jest smaczna. Uwaga. O, wow! ¡Wow! Właśnie przed Wami obwoźny sklepik. Wszystko sprzedają. Buenas! Takie sklepiki jak ten w samochodzie kursują tutaj na każdej ulicy. Możecie kupić sobie świeże warzywa i owoce. Muszę przyznać, że te empanady tutaj są naprawdę smaczne i nie kosztują dużo. Dlatego jeżeli macie okazję, musicie spróbować lokalnego jedzenia, takiego street foodu.
Patrzcie, nawet znalazł się taki okaz na drogach Santo Domingo. Jak widzicie, tutaj jest przydomowa myjnia samochodowa. Z jednej i z drugiej strony panowie myją auta. Takie myjnie samochodowe są tutaj bardzo popularne i możecie je zobaczyć na każdym kroku. Buenas. ¿En qué juegan, señores? ¿Es domino solamente? Dominos? Sí? Vamos, ¿Podemos grabar? sí. Ok. Popularny tutaj? Que le salga entera la cabeza, que es muy grande. ¿no? Sí. Wow. Porque yo creía que es un domino, pero en estilo dominicano, algo, uno a juego. Es ¿Sí? dominicano. Ah, ¿eso tiene otras reglas? O... No es la misma. Ah, es la misma. Ok. Pero pregúntale que cuáles reglas tiene allá. La regla es hasta los 200. 200 tanto. El que de los 4, Ujú. él es compañero y él es compañero. Ajá. Hasta que lleguemos 200 puntos. Ah, ok. Cuentan la ficha, Y... el que gana, la que él tiene y la que él tiene, se cuentan a favor de mía. Ah, ok, entiendo. Mejor del doble. Mejor. Ah, mejor. País, ¿qué país? Polonia. Sí. Parece ucraniano. Porque Polonia es el vecino. Oh, Sí, ¿ves? sí, ahora en Ucrania hay una guerra. No sé, la vemos todos los Sí. días. El celular todos los días, Sí. mirando. Es muy grave. Ojalá que termine. Espero que sí. Muchísimas gracias y buena suerte. Bye. Więc wolne popołudnia tak się spędza w Dominikanie. Właśnie wróciliśmy do domu i jak widzicie złapał nas deszcz, więc szliśmy gdzieś około 10 minut w deszczu. Na początku deszczyk był delikatny, ale rozpadało się na dobre i jesteśmy mokrzy. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Komentujcie, lajkujcie i zapraszam do subskrypcji. Pa!